Serwus moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Spotykamy się dzisiaj w nieco nietypowej scenerii. Jak widzicie, znajdujemy się w mojej piwniczce i zrobimy sobie też nietypowy odcinek jak na mnie, bo nie jestem specjalistą w tego typu produkcjach, ale z uwagi na to, że bardzo długo się wyczekałem na ten produkt i bardzo się jaram, żeby go Wam pokazać, to w takich właśnie warunkach zaaranżowałem sobie dzisiejsze studio i zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę Wam mega produkt moim zdaniem. Koła marki Newman Stream Climbing Vonoa. Zaraz Wam je pokażę, zaraz je zważymy, porównamy sobie do tych deklarowanych przez producenta parametrów. No i o tych parametrach słówko. Wyobraźcie sobie, ja jak wiecie mam manię na punkcie lekkości sprzętu i bardzo długo poszukiwałem kół, które mógłbym wytestować na ten sezon i które byłyby takie właśnie super lekkie, ale też wytrzymałe, w miarę sprawdzonego producenta. W zasadzie od jesieni ubiegłego roku poszukiwałem jakichś takich kół, które mógłbym w tym roku przetestować i kupić, tak żebym mógł ten test przeprowadzić. Zrobiłem naprawdę solidny research. Poszukiwałem i produktów chińskich, i produktów europejskich, albo przynajmniej tych producentów europejskich. No i priorytetem na pewno była waga, ale szukałem też niezłego wyglądu. Chciałbym, żeby ten stożek, który w tych kołach wspinaczkowych nowych będzie, żeby też nie był super niski, żeby też w miarę ten rower się prezentował. No i przechodzimy tym samym do parametrów. Od razu jeszcze też na początku zaznaczę, że odcinek nie jest w żaden sposób sponsorowany. Kupiłem te koła na własną rękę. Oczywiście wcześniej kontaktowałem się z firmą Newman. Próbowaliśmy nawiązać jakąś współpracę, ale bardziej pod kątem takim, żeby nam po prostu sprowadzili te koła, bo czy po prostu dali możliwość ich zakupu, ponieważ no po prostu zwyczajnie w świecie ich nie było. Mega długo się wyczekałem. Jest końcówka maja, zamówiłem je na początku lutego, więc no tak długo trwał proces realizacji tego zamówienia. Zamawiałem je w sklepie we Francji, tam dostałem całkiem niezłe warunki zakupu na te koła, no i po długich miesiącach oczekiwania, czy po długich tygodniach oczekiwania w końcu te koła do mnie dotarły. Mamy tutaj do czynienia z asymetrią, jeżeli chodzi o wysokość stożka. Przednie koło ma 35 mm wysokości, tylne 38 mm wysokości. Wewnętrzna szerokość obręczy to 22 mm, zewnętrzna 29,5. No i zwiastuje nam to możliwość zastosowania szerokiej opony, czy stosunkowo szerokiej jak na rower szosowy, co ja bardzo, jak wiecie, lubię. Dla mnie ten wymiar 30-32 mm to jest taki najlepszy standard. Pokażę Wam tutaj też bardzo fajną ciekawostkę, to znaczy te koła są tak skonstruowane, że nie widać w nich wystającego wentyla, czy to z dętki, czy to z zaworu tubeless. I jest to też pewne novum. Oczywiście ci z Was, którzy obserwują zmagania World Tourowe i śledzą te nowinki, śledzą takie sprawdzanie sprzętu, te wszystkie bike checki, które w internecie się pojawiają, no to wiedzą, że koła Newmana, które wykorzystuje marka Cube w swoich rowerach, mówię o tym poziomie World Tourowym, no to właśnie jest pozbawiona zaworów. Stosujemy tutaj taką specjalną przedłużkę, którą nakręcamy czy to na dętkę, czy na wentyl. Nawiasem mówiąc, ta dętka też jest specjalnie skonstruowana i tutaj jest dodany zestaw dętek do tych kół i są to dętki Tubolito. To jakby już też się zorientowałem, że do tych zaworów stream wkręcanych po prostu są dodawane dętki Tubolito, też bardzo specyficzne. Ja Wam zaraz je na zbliżeniach postaram się pokazać. Pokażę Wam też, jak wygląda ten zaworek specjalny dla tych kół. No zważymy je przede wszystkim i sprawdzimy, jak to wygląda, czy faktycznie te wartości pokrywają się z parametrami, które podaje producent. I teraz przechodzę do najważniejszej rzeczy, waga. Komplet tych kół według producenta waży 1045 gramów. Więc jest mega lekki. Sorry, no ja naprawdę jaram się niesamowicie, bo przeszukałem naprawdę sporo lekkich kół. Brałem pod uwagę i fary, które też znamy z solidności konstrukcji. Tam ta nowa seria kół z Fara jest też fenomenalna parametrowo i pod względem designu, pod względem wyglądu. Naprawdę no, super produkt, ale jest cięższy. Oczywiście w grę wchodziły koła Black Inka, klasa sama w sobie. Naprawdę te stożki, ten model kół 2833 no, wygląda fantastycznie. Też jest ta fajna asymetria przód-tył, ale też są katalogowo cięższe. Być może dzięki uprzejmości ProBikesa będziemy mieli kiedyś możliwość ich zważenia, sprawdzenia, przetestowania. Zabieram się za
oglądanie, pakowanie, ważenie. Postaram się Wam to pokazać na przebitkach. No i pewnie gdzieś pod koniec sezonu ukaże się jakaś informacja z mojej strony, jak te koła się spisywały w tych sytuacjach, do których zostały stworzone, czyli krótko mówiąc po prostu do jazdy w górach. No i jedziemy z tematem. Poważone, waga imponująca, biorę się za montaż, wrzucamy oponki, no i wkrótce będziemy testować. Przy tej okazji super lekkich kół chciałbym Wam też pokazać jeszcze jeden produkt, który też jest ciekawy. Przypuszczam, że przetestuję go, natomiast nie obiecuję sobie zbyt wiele po nim, a już Wam wyjaśniam, co to za sprzęcik. Do super lekkich kół postanowiłem zakupić też super lekką kasetę. To jest kaseta stworzona z jednego kawałka aluminium marki Rikon. No jest to kaseta przeznaczona do grup 12-rzędowych, klasyczny odpowiednik Ultegry czy Durace'a, czyli 1134, 12-kowa kaseta mega lekka, kosztująca trochę mniej niż kaseta od Durace'a. Jest prowadzona bezpośrednio ze strony producenta w wykończeniu takiego anodyzowanego niklu. Tutaj też nie mamy do czynienia z żadną współpracą, po prostu znalazłem ten produkt. Szukałem ultra lekkiej kasety, która byłaby dobrym kompanem po prostu kół super lekkich. Deklarowana waga to 130 gramów. 132 teraz. Położymy jeszcze. Kontrę 137. No ultra lekki produkt. I przypuszczam, że na tym się będą kończyły jego zalety. Już Wam wyjaśniam dlaczego. Oczywiście jeszcze nie testowałem tej kasety i to dopiero przede mną, ale pooglądałem ją dokładnie, no i już teraz mogę powiedzieć, że nie spodziewam się zbyt wielkiej wytrzymałości po tym produkcie. No waga po prostu powoduje, że tutaj on jest odchudzony do, wydaje mi się, granic bezpieczeństwa i granic możliwości. Spodziewam się raczej przy jakichś mocniejszych szarpnięciach po prostu te koronki na tej kasecie będą się krzywić, a być może też nawet wyłamywać. Wygląda to ładnie, jest super lekkie, ale wydaje mi się, że tutaj nie będzie zbyt solidne, obym się mylił. Dam znać, jak te testy wypadły, jak tylko będzie ku temu okazja. Biorę się za montaż. Widzę, że tutaj konstrukcja tych dentek tubolite też jest troszkę poprawiona. Pamiętam te pierwsze edycje, które testowaliśmy jeszcze w ramsie. Tutaj w okolicach wentylu były bardzo delikatne i przycierały się, po prostu pękały. Teraz widzę, że zostało to poprawione. Tutaj mamy taką nieco grubszą koronkę. A jeszcze nie wspomniałem o jednej ważnej rzeczy. Są to obręcze haczykowe. No i słuchajcie, no i to jest właśnie ten game changer w kołach Newman. Brak stającego zaworu, który podobno ma poprawiać właściwości aerodynamiczne tego kompletu. Jeszcze zważymy sobie ten zaworek. 17 gramów. No, tyle trzeba dołożyć do zestawu serwisowego albo do kieszonki, kupując te koła.
No jak słyszycie, w zasadzie bezgłośny bębenek. Bardzo cichutko pracują te koła. Zobaczymy, jak będzie, gdy się rozkręcą. Moi drodzy, koła uzbrojone, także czekam na testy. Wkrótce, mam nadzieję, podzielić się też z Wami troszkę szerzej jakąś opinią na ich temat. Zobaczymy, sprawdzimy, jak się je użytkuje i na pewno jakiś feedback ode mnie dostaniecie. Ja się mega jaram tymi kołami, jak widzicie, wyszło mega lekko. Zakładam na rower, uzbrajam, no i testuję. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że taki odcinek też był dla Was atrakcyjny. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. No i pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o komentowaniu. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się następnym razem. Ciao!